Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szarlotkę, kolejną, ale troszeczkę inną, z jogurtową pianką na wierzchu. Naprawdę pyszna. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od zrobienia kruchego ciasta. Mam przygotowane 400 g mąki pszennej tortowej. Dodaję szczyptę soli, cukier puder 4 łyżki, to jest około 75 g. Dodaję również zimne masło pokrojone w kostkę 200 g. Dodaję również 5 żółtek i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. I zagniatamy kruche ciasto. Gotowe ciasto dzielimy na dwie części. Jedną zostawiamy, a drugą zawijamy w folię spożywczą i wstawiamy do zamrażarki na około 1,5 godziny. Przygotowałam sobie blaszkę 35 na 25 cm. Pozostawioną częścią ciasta wyłożę spód blaszki. Możecie zrobić to dłońmi, możecie rozwałkować i przenieść ciasto, jak Wam wygodniej. Ja rozwałkowuję już prosto na blaszce, mam taki malutki wałeczek i rozwałkowuję, żeby pokryło mi cienką warstwą cały spód blaszki. Jeśli ciasto lepi się Wam odrobinę do wałeczka, to posypcie go mąką. Tak przygotowane ciasto nakłuwamy widelcem i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i pieczemy 15 minut. Ciasto po upieczeniu studzimy i zabieramy się za jabłka. Mam 2 kg jabłek, muszę je obrać, wyciąć nasiona i pokroić w kostkę. Pokrojone w kostkę jabłka przerzucam do garnka, dodaję sok wyciśnięty z połowy cytryny. Dodaję również 4 łyżki cukru. Jak macie mocno kwaśne jabłka, możecie dodać 5 łyżek. Do jabłek dodaję cynamon, 2 łyżeczki i 1 łyżkę masła. Duszę jabłuszka na małym ogniu około 10 minut, aż zmiękną, ale jeszcze zanim zaczną się całkiem rozpadać. Następnie do jabłek dosypuję mąkę ziemniaczaną, 2 łyżki. Mieszam dokładnie, żeby mąka pokryła wszystkie kawałki jabłek. Energicznie mieszając, jeszcze dosłownie chwilkę podgrzewam. Jak wymieszam, to wyłączam gaz i mogę robić dalej. Mam 5 białek, dodaję oczywiście szczyptę soli i ucieram białka. Jak piana z białek jest już mocno utarta, to dosypuję cukier 170 g normalnego cukru kryształu. Może być również drobny do wypieków. I ucieram jeszcze z cukrem kilka minut, 3-4, żeby cukier zaczął mi się rozpuszczać. Do utartych białek, one są już takie fajne, błyszczące, dodaję jogurt grecki 600 g. Dodaję również 1/4 szklanki oleju rzepakowego. Miksuję tylko do połączenia się i dosypuję jeszcze budyń waniliowy w proszku. 1 budyń, u mnie 60 g budyń z cukrem. Jak mam wszystko
wymieszane, to mogę składać ciasto. Na podpieczony spód lądują jabłka. Moje jabłka są jeszcze ciepłe, w zasadzie jeszcze nawet gorące. Rozkładam je na spodzie. Na jabłka wykładam jogurtową piankę. Następnie wyjmuję drugą część ciasta kruchego z zamrażarki i ścieram na tarce o grubych oczkach na wierzch na piankę jogurtową po całej powierzchni ciasta. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i pieczemy około 45-50 minut. Po upieczeniu zostawiamy ciasto na 10 minut w wyłączonym piekarniku, następnie delikatnie uchylamy i zostawiamy jeszcze na pół godziny, nawet godzinę do przestygnięcia. Po godzinie ciasto fajnie równo opadło i jeszcze jest ciepłe, ale możemy już kroić. Uwielbiam jabłecznik właśnie lekko ciepły. Możecie jeszcze po wierzchu posypać cukrem pudrem i gotowe. Takie jeszcze lekko ciepłe może Wam się trochę rozwalać przy krojeniu. Jak przestygnie i stężeje, będzie się pięknie kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!